Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Miałem tydzień przerwy, jeżeli chodzi o unboxingi, ale teraz nadrabiamy. Posłuchajcie, bohaterem dzisiejszego unboxingu jest model Urala 4320, tak jak zresztą tutaj widzicie. Jest to model oczywiście w skali 1,72 z nową szoferką w porównaniu do modeli ICM. I to jest wersja typowa cargo Urala, bez żadnych wersji specjalnych. Tak prezentuje się opakowanie. Po bokach mamy informacje na temat modeli, które ukazały się od również firmy Zvezda, a z tyłu mamy zdjęcia sklejonego modelu, łącznie z pokazaniem właśnie takich detali, jak on się prezentuje. Czyli mamy bardzo ładny tutaj pokazane ramę, cały układ jezdny napędowy. Tak samo mamy tutaj linę do wyciągania lub wciągania tego pojazdu lub innego. I tak samo tutaj mamy pokazany detal, jak co znajduje się od spodu pod szoferką. Model wygląda na zdjęciach naprawdę bardzo ładnie. Zresztą tak jak większość modeli od Zvezdy, są to modele naprawdę bardzo dokładnie wykonane. I tutaj mamy go w dwóch wariantach, możemy wykonać. Z otwartą skrzynią ładunkową i złożonymi tutaj pałąkami do napinania plandeki, albo po prostu w plandece. Model ukrywa się pod numerem 5050. No i teraz najwyższa pora, żeby zajrzeć do środka. Jeżeli chodzi o opakowanie, no to jest ono, powiem Wam, pancerne, ponieważ tu mamy zewnętrzne takie pudełko, a wewnątrz mamy z twardego kartonu pudło z elementami. To pudło jest naprawdę rewelacyjne, bo ono się przydaje do innych rzeczy w modelarstwie i jest model bardzo dokładnie zabezpieczony, bardzo dobrze. Podczas transportu ciężko już uszkodzić tego typu model. Wyjmujemy schemat malowania, instrukcja, opony, kalkomania wraz z szybami, no i sama ramka, dwie ramki dokładnie. Tutaj mamy ulotkę z Zvezdy i standardowo zaczniemy od oczywiście papieru. I co mamy? Mamy tutaj pokazane właśnie rozmieszczenie kalkomanii, jak i również schemat malowania. I drugi wariant. W obu przypadkach model jest pomalowany Russian Greenem, a jeżeli chodzi o pewne elementy typu podwozie, jak i również pewne elementy tak jak zderzaki, to są one, posłuchajcie, czy na przykład tutaj jak mamy koło zapasowe ze szoferką, no to one są malowane na czarno, czyli tak naprawdę tutaj mamy taką literę T, co wszystko jest pomalowane na czarno. Oglądając zdjęcia w internecie, wiele Urali ma również felgi pomalowane na czarno, więc tak naprawdę tylko góra nam pozostaje do malowania na kolor Russian Green. Sama instrukcja. Duży format. Mamy opis samego modelu. No i tak jak mówiłem, to już jest nowy rodzaj szoferki. Obecnie stosowany przez armię sowiecką, jak i również ukraińską, czy też białoruską. Producent informuje nas w instrukcji, że są dwie ramki z elementami samego modelu. Mamy również ramkę z przezroczystego plastiku i 7 opon. Nie kół, tylko opon. Na ramce plastikowej z przezroczystego plastiku oczywiście znajdują się również oszklenie reflektorów. No i mamy kolejne etapy sklejania modelu.
Instrukcja jest czytelna, no i oczywiście też mamy zaznaczone, co malujemy, jak malujemy model, na przykład kabinę wewnątrz. Mamy bardzo fajnie rozwiązane montowanie oszklenia, więc nie wklejamy go bezpośrednio od tyłu, tylko najpierw, jak mamy już częściowo szoferkę sklejoną i pomalowaną, wkładamy następnie oszklenie i zamykamy elementem szoferki. Kolejne etapy. No i zobaczymy tutaj jedna rzecz, bo widzę, że jest możliwość podniesienia klapy silnikowej, ale jak tu wygląda sprawa silnika, bo silnik powinien być zabezpieczony płytą. Tak, i on tak jest, posłuchajcie, więc nie wklejamy tutaj silnika, nie mamy silnika samego w sobie. Zresztą zaraz sprawdzimy na pozostałych stronach instrukcji. No prezentuje się model, naprawdę jest silnik, posłuchajcie. Mamy model silnika i powiem Wam, to już zaczyna być bardzo ciekawie, bo jest to model naprawdę bardzo dobrze zdetalowany, z dużą ilością części, więc to już nie jest taki pierwszy, jak z Wezdy wychodziły model typu klik-klak. I to jest model, który powiem Wam, już jest dla takich modelarzy średnio zaawansowanych, ale początkującym raczej bym tego modelu nie polecił, ponieważ no, mogą nie wytrzymać presji detalu. Nie, mówię o tym, że po prostu jest bardzo dużo części, trzeba na nie uważać i to już nie są modeliki takie, tak jak wspominałem, klik-klaki, które są w dużej mierze uproszczone. Tu mamy taki model pełną gębą, naprawdę bardzo dobrze, światowej klasy, powiem Wam, wykonanie. To jest firma, podobnie jak i BG, która goni Chińczyków, jeżeli chodzi o detal, jeżeli chodzi o jakość wykonania elementów. Naprawdę to jest model wysokiej klasy. No niestety w tej chwili nie jest to modna firma, wręcz firma, która jest na liście cenzurowanych firm, ze względu na to, że niestety jest firmą rosyjską. Tak prezentują się koła. Koła są z twardej gumy. Tak, bardzo twarda guma, bardzo ładny wzór. Naprawdę jest co wybierać. A tutaj, proszę bardzo, mamy oszklenie. Tak prezentuje się oszklenie. Bardzo czyste, klarowne, bez zniekształceń. Tu mamy przednie szyby, boczne w drzwiach, jak i również tylne. No i jeszcze raz zerkniemy na dekalsy. Poprawiły się podobno dekalsy w tej chwili. Już nie są takie twarde. Bardzo ładnie przez Zvezdę wydrukowane, albo dla Zvezdy przez jakąś drukarnię. No i posłuchajcie, ramka. Bardzo ładnie te zestawy przez samą folię się prezentują, elementy ramki. I mamy dwie ramki. Która to jest która? Tu mamy ramkę B, czyli to powinna być ramka A. I tak jest to ramka A. Tu mamy widoczne elementy ramy.
Plandeka jest lekko pomarszczona, naciągnięta dobrze, ale też pomarszczona. Bardzo fajnie są wykonane zamknięcie plandeki, czyli to, co znajduje się z tyłu, czyli za szoferką i na tyle klapy. I tu mamy właśnie też imitację właśnie klap zakryte. Wygląda to naprawdę przepięknie. Detal jest niesamowity. Bardzo delikatne mocowanie elementów do ramki, czyli przy wycinaniu nie powinno być żadnych problemów. Zero nadlewek. No powiem Wam, niestety ICM ze swoimi Uralami, no to może naprawdę, chyba że obniżą jeszcze cenę i będą one dostępne po 30 zł, bo niestety, ale tutaj po prostu już technologicznie, jakościowo modele ICM, no dyskwalifikują się same. Przepięknie wykonany model. Powiem Wam, szkoda, że nie zrobili otwieranych drzwi. No, detal jest niesamowity. Tu mamy silnik, dalej elementy ramy silnika. Tu mamy dwie lebiotki. Przepięknie model wykonany. I ramka B. Zwróćcie uwagę, jak jest ładnie wykonana kierownica. Nie jest to jakieś kółko, tylko wygląda jak w prawdziwym Uralu ta kierownica. Tak samo proszę zwrócić uwagę na maskę silnika, jak i również elementy kabiny. Tu mamy grilla. No jest to naprawdę zupełnie inny model. Fakt, że on jest teraz wykonywany w dzisiejszej technologii, no ale niestety Urala ICM-owskiego już nic nie ratuje. Wnętrze, deska rozdzielcza tu jest. No i oczywiście same felgi. Moi mili, co tu dużo mówić. Przepięknie wykonany model. Jest on w ofercie stałej mojego sklepu. Link znajdziecie oczywiście w opisie sklepu. No i powiem Wam, jestem naprawdę zachwycony tym modelem, wręcz bym powiedział. Jeżeli podobają Wam się moje filmy, zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania. I zapraszam oczywiście do sklepu na zakupy. Pozdrawiam Was, cześć.